Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Fantastyczne Fundamenty, w którym opowiem Wam o Joe Haldemanie, pisarzu, który choć nie był tak enigmatyczny jak omawiany ostatnio duet autorów, to bez wątpienia zapisał się złotymi zgłoskami na kartach historii fantastyki naukowej. Dziś skupimy się na jego najważniejszym i najbardziej rozpoznawalnym dziele, jakim jest Wieczna Wojna. Opowiem Wam, jak Haldeman przełożył swoje doświadczenia z służby w Wietnamie na świat fantastyki naukowej. Ale po kolei. Joe Haldeman urodził się w Oklahomie w 1943 roku. Jego fascynacja science fiction zaczęła się od przygody z powieścią Rocket Jockey autorstwa Philippa St. Johna, która opowiadała o młodym pilocie kosmicznym biorącym udział w międzyplanetarnym wyścigu rakietowym. Mimo namów bibliotekarzy i nauczycieli, nikomu nie udało się już odciągnąć młodego chłopca od zagłębienia się w świat science fiction. Za młodu trudno było przewidzieć, jak potoczy się jego kariera. Co prawda już od 4. klasy pisał opowiadania, komiksy i wiersze, ale nie przynosiły mu one rozgłosu. W odróżnieniu od Silverberga czy Bradbury'ego, Haldeman nie ograniczał swoich planów do pisania. Skupiał się na edukacji, a obok fascynacji science fiction rozwijał również pasję do nauk ścisłych. Marzył o pracy w NASA, najlepiej jako astronauta. W wieku 24 lat ukończył licencjat z fizyki i astronomii na Uniwersytecie Maryland. Jednak to, co na zawsze ukształtowało go jako człowieka i pisarza, wydarzyło się tuż po zakończeniu edukacji. W latach 60. w Stanach Zjednoczonych obowiązywał pobór do wojska ze względu na wojnę w Wietnamie. Studenci mogli liczyć na odroczenie, ale tracili je w momencie ukończenia lub niezaliczenia studiów. Haldeman, który ukończył studia w 1967 roku, czyli okresie intensywnych działań wojskowych, niemal natychmiast otrzymał powołanie do armii. Młody, kompletnie niezainteresowany wojną mężczyzna rozważał różne scenariusze, w tym nawet ucieczkę do Kanady bądź więzienie za niestawienie się do poboru. Wiedział jednak, że oznaczałoby to przekreślenie jego marzeń o pracy w NASA. Ostatecznie Haldeman ustąpił i poleciał do Wietnamu, gdzie służył jako inżynier bojowy. Jego jednostka zajmowała się głównie budową infrastruktury wojskowej, rozminowywaniem oraz zabezpieczaniem szlaków dla wojsk lądowych. Nie oznaczało to jednak, że byli daleko od frontu, bo często prowadzono te operacje pod ostrzałem. Dla Haldemana służba w Wietnamie zakończyła się po około 6 miesiącach, kiedy jego oddział natknął się na zastawioną w skrytce z amunicją pułapkę. Odniósł on wówczas około 100 mniejszych i większych ran. Rehabilitacja zajęła mu blisko 2 lata. I mimo, iż został oznaczony purpurowym sercem i nie musiał się już martwić, że zostanie ponownie wysłany na front, demony wojny wcale nie osunęły się w niepamięć. Po powrocie do kraju Haldeman zmagał się z PTSD. Po miesiącach spędzonych w dżungli czuł się wyobcowany i oderwany od amerykańskiej rzeczywistości. Początkowo, jak tysiące innych weteranów, próbował zagłuszyć to używkami. Na szczęście przed pogłębiającym się kryzysem uratowała go żona oraz pisanie, które pozwalało mu wyrzucić z siebie to, o czym nie dawał rady mówić na głos. W 1972 roku ukazała się pierwsza książka Haldemana, Warrior. To mocno autobiograficzne dzieło bazowało na listach, które autor wysyłał z frontu. Choć nie stało się bestsellerem, sprzedawało się przyzwoicie i otworzyło mu drzwi do dalszej kariery pisarskiej. Prawdziwy przełom przyszedł wraz z kolejnym dziełem, choć zaczęło się dość niepozornie. Po powrocie z Wietnamu Haldeman zaczął studia z twórczego pisania na Uniwersytecie w Iowa. To tam, jako praca zaliczeniowa, powstał pierwszy fragment Wiecznej Wojny. Za namową profesorów zachwyconych tekstem, Haldeman kontynuował pracę nad jego rozwinięciem. Fragment powieści po raz pierwszy opublikowano w magazynie Analog Science Fiction and Fact w 1972 roku jako opowiadanie pod tytułem Bohater. Dopiero po 2 latach książka ukazała się w pełnej wersji i zdobyła ogromne uznanie, zdobywając wszystkie najbardziej prestiżowe nagrody w gatunku science fiction. Do napisania powieści Haldeman ponownie sięgnął po własne doświadczenia z Wietnamu. Powieść poruszała tematy bezsensowności wojny, krytyki militaryzmu i problemu reintegracji po przeżyciu wojennych koszmarów. W kontekście ostatniego z tematów Haldeman wykorzystał zjawisko znane jako dylatacja czasu. Aby lepiej zrozumieć, czym jest dylatacja czasu, przytoczę definicję z Wikipedii. Dylatacja czasu. Zjawisko różnic w pomiarze czasu dokonywanym równolegle w 2 różnych układach odniesienia, z których jeden przemieszcza się względem drugiego. Pomiar dotyczy czasu trwania tego samego zjawiska. Ogólna teoria względności opisuje zjawisko grawitacyjnej dylatacji czasu w pobliżu dużej masy. Tempo upływu czasu w układzie inercjalnym jest stałe, zaś spowolnienie czasu na powierzchni planet o małych masach rotujących ze stałą prędkością niemierzalne.
Przy wielkich, skoncentrowanych masach i prędkościach zbliżonych do prędkości światła w próżni, dylatacja czasu jest natomiast duża. No dobra, teoria może brzmieć trochę skomplikowanie, dlatego posłużymy się przykładem. Dylatacja czasu znajduje zastosowanie w naszej aktualnej technologii, na przykład w systemach GPS. Dla obserwatora z Ziemi satelity poruszają się z dużą prędkością, przez co ich zegary tykają wolniej o około 7 mikrosekund dziennie. Na orbicie panuje też słabsza grawitacja, co z kolei przyspiesza czas o mniej więcej 45 mikrosekund na dobę. Po obliczeniach wychodzi, że odchył w pomiarze czasu w satelicie wynosi 38 mikrosekund w ciągu 24 godzin, co daje około 13,9 milisekundy w skali roku. Choć różnica ta wydaje się nieznacząca, w praktyce mogłaby prowadzić do błędu w lokalizacji rzędu kilku kilometrów. Dlatego satelity GPS wyposażone są w specjalne zegary atomowe, które kompensują dylatację czasu. Być może w przyszłości ludzkość wykorzysta to zjawisko do stworzenia swego rodzaju wehikułu czasu działającego tylko w jedną stronę. Póki co prędkości, jakie rozwijamy, są zdecydowanie zbyt niskie, aby dylatacja czasu miała jakiekolwiek znaczenie w kontekście naszych załogowych misji w kosmosie. Skoro już wiemy, czym jest to zjawisko, przejdźmy teraz do najważniejszego – sposobu, w jaki zostało wykorzystane w Wiecznej Wojnie. Aby wszystko było jasne, muszę nakreślić Wam trochę fabuły z pierwszych rozdziałów książki. Historia rozpoczyna się w roku 1997. Kilkanaście lat wcześniej ludzie odkryli obiekty astronomiczne zwane kolapsarami, będące rodzajem czarnej dziury. Kolapsar Stargate był idealną kulą o promieniu około 3 km. Trwał w stanie wiecznego kolapsu grawitacyjnego, co powinno oznaczać, że jego powierzchnia opadała ku centrum z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Teoria względności utrzymywała ją na miejscu, a przynajmniej dawała takie złudzenie, w sposób w jaki wszelka rzeczywistość staje się iluzoryczna i zależna, gdy ktoś zajmuje się teorią względności. Dzięki długodystansowym sondom ludzkość odkryła, że kolapsary mogą być wykorzystywane do niemal natychmiastowej, w odczuciu subiektywnym, podróży w inne zakątki kosmosu. Po drugiej stronie odkryto inne planety oraz obcą cywilizację, z którą ludzkość wdała się w tytułową wojnę. Do pierwszej wojskowej misji na powierzchni nowo odkrytych planet wysłano oddział składający się z 50 mężczyzn i 50 kobiet, w tym szeregowego Williama Mandele, młodego chłopaka, który podobnie jak jego towarzysze został mimowoli wcielony do armii tuż po skończeniu studiów. On oraz jego siostry i bracia broni mieli obowiązek odbycia misji, której częścią była podróż na skraj Układu Słonecznego i podwójne przejście przez kolapsar. Mandela był jednym ze szczęśliwców, którym udało się przetrwać misję i powrócić na Ziemię w jednym kawałku. Cała ta przygoda trwała około 2 lat subiektywnego czasu. Wskutek dylatacji na Ziemi zdążyło upłynąć 27 lat. Mimo że weterani zostali po misji zwolnieni do cywila, wielu z nich odkryło, że nie mieli już do czego wracać. Miejsce, które jeszcze kilka miesięcy wcześniej nazywali domem, zmieniło się w ich oczach nie do poznania. Przemiany ideologiczne i gospodarcze, które miały miejsce na Ziemi podczas ich nieobecności oraz zmiany, które zaszły w nich samych podczas trwania misji, sprawiły, że czuli się na matczynej planecie nieswojo i obco. Ta wspaniała alegoria ukazywała problemy, które dotknęły nie tylko Haldemana, ale także tysiące innych amerykańskich weteranów. Po wojnie w Wietnamie mieli oni trudności z integracją zarówno przez PTSD, które wówczas nie było uznawane za zaburzenie, jak i przez ostracyzm społeczny, ponieważ z każdym rokiem wojna była postrzegana coraz bardziej negatywnie. Oczywiście zjawisko dylatacji czasu przyczyniło się w książce również do innych genialnych paradoksów, ale nie chcę odbierać Wam frajdy z odkrywania ich samodzielnie. Mimo że prawa do ekranizacji Wiecznej Wojny zostały zakupione w 1997 roku, to po blisko 30 latach nic nie słychać o jej realizacji. Wielka szkoda, bo uważam, że dobry reżyser mógłby stworzyć na podstawie książki dzieło równie dobre jak niedawna Duna. Powieść doczekała się za to uznanej graficznej adaptacji autorstwa belgijskiego artysty komiksowego Marvano. Krytycy docenili zarówno wysoką jakość ilustracji, jak i sposób uchwycenia emocjonalnych oraz filozoficznych aspektów pierwowzoru. Po wydaniu Wiecznej Wojny literacka kariera Haldemana rozkwitła, a autor na zawsze zyskał uznanie i rozgłos społeczności science fiction. W trakcie kariery zdobył 7 nagród Hugo, 5 Nebuli oraz 1 Locusa. Przez ponad 30 lat prowadził również zajęcia z pisarstwa na MIT. Aktualnie Joe Haldeman ma 81 lat i jest na emeryturze. Jego ostatnią opublikowaną pracą była książka pod tytułem Work Done for Hire, która została wydana w 2014 roku. W polskim przekładzie ukazało się 5 jego książek. Wieczna wojna, Wieczna wolność, Wieczny pokój, Nie ma ciemności oraz Kamuflaż. Jeśli jeszcze nie sięgnęliście po Wieczną wojnę, to zdecydowanie warto sięgnąć po tę genialną mieszankę wojennej tragedii, filozoficznych rozważań i naukowych idei. Osobiście uważam ją za jedną z najwybitniejszych książek, nie tylko z gatunku science fiction, które miałem przyjemność poznać. A na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia.